Witajcie w tym odcinku. Tym razem będzie zupełnie inaczej, bo porozmawiamy o planowaniu podróży. I tutaj wykorzystamy aplikację, która umożliwia coś takiego, ale co najważniejsze w niej jest, to można również wprowadzić samodzielnie dostępną sieć transportową na wybranym obszarze. I to jest dla mnie najciekawszy element do tego odcinka. Także zapraszam Was do oglądania. Nasze działania oprzemy o aplikację Moovit i z tego co dowiemy się na stronie głównej aplikacji, działa ona już w ponad 1200 miastach. Co jest dla mnie najważniejsze, tutaj mamy aplikację, która umożliwia planowanie podróży, jesteśmy już level wyżej niż aplikacje, które wyświetlają tylko godzinę odjazdów ze słupka przystankowego. A planowanie podróży to ze strony użytkownika jest wskazanie punktu A, z którego wyjeżdża, do punktu B, do którego chce dojechać, a po stronie aplikacji jest wyświetlenie mu najkorzystniejszej trasy przejazdu. Tego typu aplikacji myślę, że już znamy w Polsce kilka. Najpopularniejsze jest na pewno Jak Dojadę, mamy też aplikację MyBus, czy też możemy korzystać w niektórych miastach z Google Transit. My się jednak skupimy na aplikacji Moovit. Dla mnie była najciekawsza z tego powodu, że to użytkownik sam może wprowadzić sieć komunikacyjną, po której będzie się później poruszać i planować na niej podróże. Myślę, że to będzie dla nas ciekawy przykład, a po tym odcinku każdy z Was będzie mógł odwzorować sieć transportową. Także zobaczmy najpierw, jak wygląda planowanie podróży na stronie internetowej. Tutaj mamy ekran początkowy, może od razu przejdziemy do zaplanowania podróży, albo najpierw sprawdzimy, w jakich miastach w Polsce jest ta aplikacja dostępna. Tutaj domyślnie mamy wybraną Warszawę. Jak widzicie, krajów jest bardzo dużo, ale przejdźmy do Polski. I tak, mamy Łódź, Lublin, Szczecin, Toruń, Warszawę, Wodzisław Śląski, Wrocław i Zakopane. Pozostańmy przy Warszawie. Ok. No dobra, to co? Planujemy jakąś pierwszą podróż? Może zróbmy jakąś taką podróż dość daleką. Weźmiemy sobie, pojedziemy z Nowodworów, więc zobaczymy, czy będziemy mieli. Ok, mamy punkt początkowy. Pojedziemy sobie z Nowodworów, tam otwarto niedawno dwójkę do pętli, więc zobaczymy, czy są dane aktualne i pojedziemy do pętli Wilanowska. No dobra, wybraliśmy. Rzeczywiście mamy dojście, mamy dwójkę i jazdę metrem. Wskazanie i jak to wygląda. Tutaj jest dojście wzdłuż ulicy 10 minut. Mamy później jazdę tramwajem linii numer 2, przesiadkę na węźle Młociny do metra. Ta przesiadka wskazana jest tutaj dość zabawną ścieżką, bo w zasadzie tutaj z przystanku tramwajowego można wejść bezpośrednio do stacji metra, nie trzeba przechodzić przez żadne torowiska czy też ulice. No i później już metrem dojeżdżamy do punktu docelowego. Ile ta podróż nam zajmie? To chyba nie w tym szczegółowym widoku, a tu mamy widok 57, no prawie godzina. Opcje wyszukiwania nie są jakoś szczególnie rozwinięte, no tutaj możemy wybrać najlepszą drogę, jak najmniej pieszego przejścia, czy minimalną liczbę przesiadek, albo wybrać poszczególne środki transportu, które chcemy używać. A nawet można wyszukać ostatni przejazd w danym dniu, to taka ciekawostka, bo rzeczywiście czasem się zdarza tak, że nie ma już czym dojechać po określonej godzinie. No, to jest ciekawe. Nie potrafię określić, na ile to jest prawdziwe, bo w sumie wydaje mi się, że z Nowodworów nocnym autobusem to można przez całą noc pojechać, więc nie wiem, w jakim względzie to jest ten ostatni kurs danego dnia, zwłaszcza, że tu mamy już po godzinie 1:40, no chyba, że później jest jakaś większa przerwa pomiędzy odjazdami, nie wiem. No dobra, to tyle, tak to wygląda z perspektywy strony internetowej. Podobnie pokażę Wam pokrótce, jak wygląda w telefonie. Myślę, że nie będziemy się jakoś szczególnie rozwodzić nad tym, ale tylko żebyśmy zobaczyli, że jest to w telefonie i w zasadzie telefon jest tym pierwszym preferowanym środkiem do używania tej aplikacji. Jest.
No dobra, i mamy ekran początkowy, tutaj zaplanujemy sobie przejazd. Ja chcę na dworzec wileński, a skąd mnie wybierze? Punkt początkowy, aluzyjna. O, mamy aluzyjną, no taka prosta trasa, wyszukaj ją. I mamy 211, 509. Pokazanie trasy przejazdu. Można nawigację na żywo zobaczyć. Wow. Jak to wygląda? Dobra. Co jeszcze? Oprócz planowania podróży, no to możemy linię sobie przejrzeć. Nie wiem, 14. Ok, i mamy kierunek z metra Wilanowska na Banacha. Mamy przejazd. I mamy najbliższy odjazd o 15:06. A tu mamy też cały rozkład jazdy. Możemy też zmienić datę. Informacja o kursie pierwszym i ostatnim, to też ciekawe. Też jeśli w czasie jazdy włączymy, to dostaniemy powiadomienie o wysiadaniu, gdy znajdziemy się na naszym przystanku. Co prawda w Polsce, no tutaj komunikaty głosowe już są w dużej części pojazdów. Nie jest to aż tak potrzebne, ale to też ciekawe. No i co jeszcze? Możemy poszczególne stacje na mapie obejrzeć. Stacje w pobliżu naszego punktu. Jesteśmy gdzie? W centrum. I mamy wtedy stację w pobliżu centrum. Poszczególne przystanki z najbliższymi odjazdami, bo widzę, że też niektóre nie mają w ogóle odjazdów, ale to są powiedzmy autobusowe. No i tu mamy najbliższe odjazdy poszczególnych linii. Widać, że tego sporo jest. Chyba wręcz niektóre kursy wręcz o 23 dopiero pokazywane, ale są. Tak to wygląda. No, stan usług. O, mamy komunikaty o zmianach w trasach. To też myślę, że przydatna sprawa, jak to wygląda. Zmiany w kursowaniu, od kiedy. Bardzo fajnie. Mapy linii. Linie nocne. Od razu możemy schemat linii pobrać. To wow. No, takich rzeczy to jak dojadę, to nie kojarzę. Zobaczmy, jak to wygląda. Wow. Od razu mapa Sete Moska. Fajnie. Myślę, że nie będziemy się rozpieszczać nad aplikacją dłużej, bo tutaj mamy jeszcze do zobaczenia dużo więcej. Jeśli chcemy samodzielnie wprowadzić sieć transportową, na przykład Warszawę tutaj mamy, ale mieszkamy w takim mieście, gdzie nie ma żadnej dostępnej aplikacji do planowania podróży, to możemy samemu dołączyć do społeczności i zacząć wprowadzać przystanki, linie, rozkład jazdy. Rozpoczyna się to od wypełnienia formularza. Najważniejsze jest wybranie obszaru, na którym chcemy działać. No i później klikamy dołącz, dostaniemy na e-mail potwierdzenie, że zostaliśmy przyjęci i wtedy możemy wkroczyć do edytora. I jak się dostać do tego edytora? Ja tu już zakładkę mam włączoną, ale to mamy adres editor.movitup.com i tutaj wprowadzamy naszą nazwę użytkownika. I już jesteśmy zalogowani na obszarze. Ja jestem dołączony do Kujawsko-Pomorskiego, tutaj mogę edytować wszystkich przewoźników. Okno podsumowania projektu, tu mamy ile przewoźników jest na obszarze, jaka liczba przystanków, linii i tras wprowadzonych z oznaczeniem map, po których się one poruszają. Mamy też jakieś powiadomienia. Możemy tutaj pomiędzy użytkownikami edytora przesyłać wiadomości. To co? Zaczynamy budowanie. Pierwszy etap budowania to wprowadzenie przystanków. Ja tu jestem już w Bydgoszczy, ale może przenieśmy się jednak do rodzinnego Torunia. Pokażę wam tylko, jak taki przystanek nanieść. Zrobimy go w wirtualnym miejscu, dodaj nowy przystanek. Kliknij na mapie, klikamy, mamy przystanek. Możemy go nazwać. Wprowadzić też typ pojazdu, który tutaj będzie się zatrzymywał. OK. Zapisz.
I mamy nowy przystanek. Jak chcemy go usunąć, usuwamy, no bo go nie ma. Tych przystanków, no jak widzicie, na sieci mamy już wprowadzonych tyle, ile potrzeba. Zakładka przewoźnicy. Tutaj mamy wprowadzonych przewoźników działających w Kujawsko-Pomorskim. My wejdziemy do MZK Toruń i poszczególne linie, które przez tego przewoźnika są obsługiwane. Przyznam szczerze, że nie było, że aplikacja może być nieaktualna dla Torunia. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na istotną rzecz w tej aplikacji, czyli jeśli użytkownik wprowadza sieć transportową, to też po części na niego schodzi obowiązek aktualizacji tych danych, szczególnie o rozkładzie jazdy. Także najlepszym przypadkiem tutaj by było, gdyby organizatorzy transportu na danym obszarze wprowadzali dane do takiej aplikacji. Jest też taki format GTFS, który pozwala importować automatycznie dane o sieci do aplikacji. No właśnie, widzę, że mamy linię 05, której tutaj nie było wprowadzonej, także zobaczymy, jak wprowadzić nową linię. Ona jedzie z Olimpijskiej do Placu Skalskiego. Także wprowadzimy sobie nową linię. Widzę, że jej nie ma. Raczej nie ma. Zresztą przeszukamy i będziemy mieli pewność. Nie ma. Dobra, to wprowadzamy. Nowa linia. Wybieramy przewoźnika. No MZK Toruń. Krótka nazwa linii. 05. Długa nazwa, no to jest relacja, w jakiej linia się porusza, czyli Olimpijska, Plac Skalskiego. Typ linii autobus nocny, ale no nocnego to nie wprowadzamy. Aktywny to ustawiamy, gdy już wprowadzimy wszystkie dane o takiej trasie. I kolor, no to jest linia nocna, tam miałem specjalny kolor ustalony, ale to do tego ewentualnie później jeszcze wrócimy. Zapisz. I mamy wprowadzoną linię, możemy do niej przydzielać trasy. Nagłówek, no to jest relacja podstawowa, którą chcemy wprowadzić i Plac Skalskiego. Kierunek, no to jest jazda. Nie mamy rozróżnienia tam czy z powrotem, bo z reguły nie ma w Polsce istotniejszego kierunku jazdy. Tak to można powiedzieć? No ciężko, ale dobra. Wprowadzimy na razie Plac Skalskiego. Mamy wprowadzone, spróbujemy przydzielić do niej, edytować, przydzielić przystanki, ukształtować trasę. Dobra. No to wprowadzamy przystanki. Zaczynamy z Olimpijskiej autobusowej dla wsiadających. Zobaczmy, jak to na rozkładzie jazdy. Olimpijska jedzie Kosynierów Kościuszkowskich, Ligi Polskiej, później pewnie Wyszyńskiego, Ślaskiego Przybyłów, Wyszyńskiego, Ślaskiego, Przybyłów to tutaj. Jak zobaczycie, wzdłuż trasy prowadzona jest też ścieżka przyciągana do ulic, która będzie wyznaczać kilometraż trasy. No i mamy Plac Skalskiego, Toruń Plaza. To będzie trzeba w zasadzie dopisać. No dobra, i bierzemy zapisz. Mamy trasę. Kształt trasy, teraz sobie wczytamy. Ponownie wygeneruj kształt. O właśnie, i trasa została ładnie odwzorowana. Czasem mogą być pewne nieścisłości na mapie, także trzeba to najlepiej zweryfikować, czy wszystko jest dobrze dociągnięte. Ale z tego co widzę, w przypadku tej trasy akurat nie mamy tego problemu. I zapisujemy. Dobra. Kolejna rzecz. Odstępy czasu pomiędzy przystankami. To też do przepisania z rozkładu jazdy na przykład. Chociaż i tutaj wkraczamy w kolejną wadę tego rozwiązania. Mamy tylko jeden możliwy wariant czasu przejazdu pomiędzy przystankami.
co w przypadku małych sieci jeszcze nie jest takim dużym problemem, ale w Warszawie tych przedziałów czasu przejazdów pomiędzy przystankami jest bardzo dużo. No i tutaj w zasadzie na tym etapie rozjeżdża to nam rozkład jazdy, w efekcie aplikacja jest średnio użyteczna. Szkoda, że nie zdecydowano się wprowadzić więcej możliwości czasów przejazdu, bo to tutaj jest w przypadku naszych sieci transportowych bardzo istotne. Lecimy dalej. Co ja chciałem dokończyć to. Czyli czasy wprowadzamy do kosynierów 0, do ligi minuta. Tu kolejna minuta, żeby dwie były. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, później 11 mamy. Do dziewiątki tak samo. I później Świętopełka 11, tak? Tak. Aula i Okrężna 2 razy. Łukasiewicza 2,5 i 2,6. I mamy wprowadzony czas przejazdu. I na koniec zostaje nam wprowadzić rozkład jazdy. Mamy odjazdy codziennie i specjalny rozkład wigilijny. Wprowadzimy ten codzienny. I wchodzimy w okno edytowania rozkładu jazdy. Mamy kierunek Plac Skalskiego. I jeśli to ma być codziennie, no to wybieramy codziennie. All days. Tak jest. I pojedyncze odjazdy możemy wprowadzać tutaj z okna. Możemy też dodać listę odjazdów w opisanym formacie, oddzielając je przecinkami. I co mamy? 00 53, druga 8, trzecia 23, czwarta 38 to kurs jazdowy do zajezdni, trzeba go zrobić osobno, i 23 38 dodaj. Mamy odjazdy wprowadzone, zapisujemy i mamy jedną z tras przygotowaną, linię. Wyszukamy sobie 0,5, mamy nasze 0,5, mamy nasz przebieg trasy, tutaj trzeba bardzo dużo jeszcze uzupełnić. I nasze odjazdy, jeśli wybierzemy All Days, pokażą się, że są wprowadzone. Więc tak wygląda przygotowanie linii w tej aplikacji. Najpierw wprowadzamy przystanki, później trasy, później rozkład jazdy. Żeby móc wprowadzić rozkład jazdy, trzeba wprowadzić najpierw kalendarz odjazdów. I ten kalendarz tutaj w zależności jak przewoźnicy czy organizatorzy stosują, zestaw tych typów dni powinien być możliwie jak najmniejszy, to znacznie nam wtedy ułatwi wprowadzanie rozkładów jazdy. No, tu mamy podstawowy podział na dni robocze, soboty i niedzielę. Później mamy jakieś szczególne przypadki, gdzie w okresie wiosennym czy zimowym odjazdy są wykonywane inaczej niż w letnim i październikowym. Podobnie może być rozkład na dni nauki szkolnej czy na dni powszednie wakacyjne. Specyficzny rozkład jazdy w Toruniu jest na przykład na piątkowe noce. Kolejny element to są ferie, czyli w zasadzie nasze święta. Tutaj niestety nie ma możliwości wprowadzenia specjalnego rozkładu jazdy tylko na jeden dzień. Trzeba przypisać dla konkretnego święta harmonogram z danego dnia, który by obowiązywał. To jest w ogóle skomplikowane i niekoniecznie może pokrywać się też z prawdą w przypadku świąt. Tutaj domyślnie wprowadzone są wszystkie nasze święta jako użycie rozkładu jazdy niedzielnego, ale to może być błędne. Pokrótce tworzenie takiej sieci transportowej w aplikacji to w sumie tyle. Tutaj jeszcze mamy tablicę społeczności, gdzie można dyskutować ze społecznością o tym, co się aktualnie dzieje, jakie są plany rozwojowe, co chcemy stworzyć. Tutaj mamy wymianę poglądów i też możemy podejrzeć, ile członków mamy aktywnych w naszym województwie. Ja tutaj Wam w skrócie wszystko to pokazałem, ale jest jeszcze Centrum Pomocy, w którym możemy na spokojnie przeczytać, jak się tworzy tą sieć transportową i o czym trzeba pamiętać, żeby to zrobić po prostu dobrze. Podobnie na stronie głównej edytora są też filmiki pokazujące w
prostych krokach, jak się tworzy tą sieć transportową. Wspominałem Wam jeszcze o formacie danych GTFS, który umożliwia automatyczny import rozkładów jazdy do aplikacji. Takie dane mogą być wystawiane na przykład przez przewoźników czy organizatorów transportu i to znacznie ułatwia wtedy używanie aplikacji, bo przewoźnicy przygotowują wraz ze zmianą rozkładów jazdy taki format danych i automatycznie wtedy jest to pobierane z serwera, na który wstawiony jest plik w tym formacie. O tym, jak wygląda struktura tego formatu, o tym, jakie są atrybuty zmienne, co można definiować poprzez GTFS, poczytacie pod linkiem, który wstawiłem pod tym materiałem. Dalszym etapem rozwoju takiego planera podróży byłoby wprowadzanie danych w czasie rzeczywistym. I tutaj też istnieje GTFS w real-time, który zawiera informacje aktualizowane z pojazdów, jak one się poruszają po sieci, jakie mają opóźnienia i w jakim przewidywanym czasie będą przyjeżdżać na poszczególne przystanki. To umożliwia wtedy planowanie w czasie rzeczywistym, jest to ten jeszcze level wyższy rozwoju tego typu aplikacji. W Movicie w Polsce dotychczas to nie jest stosowane, ale być może kiedyś będzie też. A jak na razie planowanie w czasie rzeczywistym umożliwia Jak dojadę bodajże w Białymstoku, MyBus chyba też. Mam nadzieję, że czegoś nowego się dowiedzieliście z tego odcinka, nauczyliście i być może któryś z Was buduje swoją sieć transportową, w której żyje, czy którą się porusza, a nie ma obecnie dostępu do żadnej aplikacji umożliwiającej planowanie podróży. Tymczasem dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia następnym razem.